przyszliśmy tu. Mowa oczywiście o Danielu Gabrielu, o wdzięcznym nazwisku Fahrenheit. Tak, ten od temperatury. Urodził się on na Ogarnej, numer domu 95, a dom ten do dziś upamiętnia tablica i cała fasada. Jest tablica, jest fasada. Idziemy już dalej. I co? Zdziwko, co? Co? Widzisz ty? Gabriel Daniel Fahrenheit. Będziesz dzieciom o tym opowiadał ciekawostkę, więc to na razie możesz, nie wiem, tak ująć w tym kącie całą fasadę tej strony. Znajdujemy się na ulicy Ogarnej i zmierzamy ku drugiemu wejściu od Bramy Złotej na ulicę Długą. Tam będzie dwór Artusa, będzie dom Uphagena i fontana Neptuta. Chodźcie ze mną. Moi drodzy, na ulicy Ogarnej ceramika, tam gdzie baby gary lepią. Ulica Długa, po niemiecku Landgasse, była od XIV wieku główną arterią Gdańska, częścią Drogi Królewskiej. To tędy monarchowie, m.in. Kazimierz Jagiellończyk i Zygmunt III Waza, wjeżdżali do miasta. Od średniowiecza zamieszkiwali ją najbogatsi patrycjusze, a kamienice stanowiły arcydzieła architektury gdańskiej. Pełniła funkcję reprezentacyjną, była wizytówką miasta, miejscem parad, procesji, jarmarków i uroczystości królewskich. Dziś stanowi główny deptak turystyczny i oś traktu królewskiego. Kamienice przy Długiej reprezentują późny gotyk, renesans, niderlandzki barok. Charakterystyczne są bogato zdobione fasady, szczyty schodkowe i dekoracje rzeźbiarskie. Wśród nich wyróżniają się tak zwany dom Ferberów i dom Uphagena. No właśnie, o wilku mowa. Patrzcie. Dom Uphagena zbudowany został w połowie XVII wieku i należał do Johanna Uphagena, bogatego kupca, kolekcjonera i mecenasa nauki. Styl późnobarokowy z elementami rokoka. Elewacja ozdobiona płaskorzeźbami, a wewnątrz zachowane bogate sztukaterie, piece kaflowe i tapety flizenglinowe. Po jego śmierci dom przeszedł na własność Fundacji Rodzinnej, a w 1911 roku otwarto tu Muzeum Wnętrz Mieszczańskich. W 1945 roku budynek spłonął, lecz został wiernie odbudowany na podstawie planów i fotografii. Dom jest jednym z nielicznych w Europie, które można zwiedzać jako kompletny przykład mieszczańskiego domu z XVII wieku. Ratusz Głównego Miasta to symbol samorządności i bogactwa Gdańska. Jego budowę rozpoczęto w XIV wieku
około 1327 roku, a kolejne rozbudowy prowadzono w XV wieku, XVI wieku. W 1556 roku budynek spłonął, po czym został odbudowany przez Willema van den Blocke. Gotyk z elementami renesansu niderlandzkiego. Charakterystyczna wysoka wieża, 83 metry, z hełmem zwieńczonym złotą figurą króla Zygmunta Augusta, która symbolizuje jedność Gdańska z koroną polską. Wnętrza zdobią wspaniałe sale, m.in. sala czerwona, zwana też salą Wety, z dekoracjami symbolizującymi cnoty obywatelskie, o których Wam powiedziałem przy Złotej Bramie. Podczas II wojny światowej ratusz został poważnie zniszczony, ale odbudowano go w latach 50. Dziś jest to oddział Muzeum Gdańska, gdzie można zwiedzać sale historyczne i wejść na wieżę widokową. Dwór Artusa, po niemiecku Artushof. Nazwa Artusa w Gdańsku odwoływała się do elity kupieckiej, która widziała siebie jako współczesnych rycerzy handlu. Powstał w XIV wieku jako miejsce spotkań gdańskiego patrycjatu, kupców, żeglarzy i rajców miejskich. Pierwszy budynek wzniesiono około 1350 roku, a obecny późnogotycki gmach powstał po pożarze w 1476 roku. Nazwa i idea wywodzą się z legendy o królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu, symbolizujących honor, braterstwo i równość. Dwory Artusa istniały także w innych miastach hanzeatyckich, m.in. w Rydze i Elblągu. Gotyk niderlandzki z elementami renesansu. Fasadę zdobią rzeźby królów, herby i alegorie cnót. Wnętrze wysokie, jednonawowe, z bogatym drewnianym sklepianiem i monumentalnym piecem kaflowym z 1546 roku. Dwór był centrum życia towarzyskiego i kulturalnego. Tu spotykali się kupcy i notable, podpisywano umowy handlowe i organizowano uczty, bale i przyjęcia dla królów. Obecnie jest oddziałem Muzeum Gdańskiego, można w nim oglądać wspaniałe wnętrze i rzeźby. To tutaj w 1646 roku podejmowano królową Ludwikę Marię Gonzagę. Fontanna Neptuna powstała z inicjatywy burmistrza Bartłomieja Szachmana w latach 1606-1633. Projekt wykonał Abraham van den Blocke, a brązową figurę Neptuna odlał gdański rzeźbiarz Peter Husen według modelu Piotra Benninga. Neptun symbolizuje związek Gdańska z morzem, potęgę handlu i niezależność miasta. Jego trójząb skierowany ku ziemi ma oznaczać dar bogactw z morza dla Gdańska. Figura Neptuna, rzymskiego boga mórz, wykonana z brązu, umieszczona na czarnym trzonie z tufu wulkanicznego. Całość otacza kuty żelazny płot z motywami morskimi, syren, delfinów, trytonów. Manieryzm niderlandzki z elementami baroku. Była pierwszą fontanną miejską w Gdańsku i od razu stała się jego symbolem. W XVIII wieku została ozdobiona nowym, barokowym ogrodzeniem. Fontanna reprezentowała bogactwo Gdańska jako miasta Neptuna, pana mórz. Dostarczała też wody z miejskiego wodociągu. Legenda mówi, że Neptun, zirytowany tym, że mieszkańcy wrzucali monety do fontanny na szczęście, uderzył trójzębem w wodę, a z rozdrobnionych monet powstał słynny likier Goldwasser z płatkami złota, ale to za chwilę. Podczas II wojny światowej figurę zdjęto i ukryto, dzięki temu przetrwała zniszczenie.
Złota kamienica, po niemiecku Golden House, to jeden z najwspanialszych zabytków mieszczańskiej architektury Gdańska. Wzniesiono ją w latach 1609-1618 dla bogatego kupca i rajcy miejskiego Johanna Spajmana i jego żony Judith Bar. Projekt stworzył Abraham van den Blocke, ten sam mistrz, który zaprojektował Bramę Złotą i fontannę Neptuna. Kamienica była manifestem bogactwa i pozycji społecznej właściciela. To perła manieryzmu niderlandzkiego. Fasada bogata zdobiona rzeźbami alegorycznymi, medalionami i inskrypcjami łacińskimi, które stanowią swoisty moralitet w kamieniu. 4 kondygnacje zwieńczone są attyką z postaciami mitologicznymi, Minerwą, Apolinem, Marsem i Merkurym. Dziś to obiekt zabytkowy, wykorzystywany częściowo do celów biurowych i kulturalnych. Nazwa Złota Kamienica pochodzi od bogatych zdobień i dawnych pozłacanych ornamentów na fasadzie. Złoto symbolizowało tu nie tyle przepych, co światłość rozumu, doskonałość i cnotę zgodnie z renesansową ideą. W XIX wieku kamienica była inspiracją dla wielu malarzy i ilustratorów. Podczas II wojny światowej fasada została zniszczona, lecz odbudowano ją z niezwykłą dokładnością w 1953 roku. Długi targ z niemieckiego Langermarkt, powstały w XIII wieku, był głównym rynkiem Gdańska i miejscem handlu, uroczystości oraz egzekucji publicznych. Położony w ciągu drogi królewskiej, stanowił reprezentacyjny salon miasta. Otaczają go kamienice patrycjuszowskie z XVI-XVIII wieku. Pełnił funkcję głównego placu miejskiego, centrum władzy i handlu. Dziś to miejsce spacerów, spotkań i wydarzeń kulturalnych, tętniące życiem przez cały rok. Kamienice wokół placu tworzą jeden z najpiękniejszych zespołów mieszczańskich w Europie. Reprezentują manieryzm niderlandzki, barok i klasycyzm. Najbardziej znane budynki to Dom Schumannów, Dom Ferberów oraz wspomniany Dom Uphagena. W 1646 roku na Długim Targu odbyła się koronacja wjazdowa królowej Ludwiki Marii Gonzagi. Monument termometru Gabriela Daniela Fahrenheita stoi przy Długim Targu. Upamiętnia gdańskiego uczonego. Urodził się on w Gdańsku w 1686 roku. Fahrenheit był fizykiem, wynalazcą i konstruktorem pierwszego rtęciowego termometru oraz twórcą skali temperatur używanej do dziś w krajach anglosaskich. Pomnik w kształcie wielkiego termometru powstał w 2002 roku z inicjatywy Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Mierzy rzeczywistą temperaturę, a na jego szklanej kolumnie można odczytać zarówno skalę Celsjusza, jak i Fahrenheita. Pomnik urządzenie ma formę wysokiego, przezroczystego cylindra z podświetleniem, umieszczonego na granitowym cokole. Restauracja i sklep Goldwasser mieszczą się przy Długim Targu w jednej z najstarszych kamienic w Gdańsku. Kamienica, w której mieści się Brasserie, ma barokową fasadę z dekoracyjnym portalem i złoconymi detalami podkreślającymi nazwę lokalu. Wnętrze łączy dawny klimat hanzeatyckich piwnic kupieckich z nowoczesną elegancją. Nazwa oczywiście nawiązuje do słynnego likieru Goldwasser, czyli złota woda, którego receptura powstała w Gdańsku około 1598 roku.
W manufakturze Ambrosiusa Vermeulena, przybysza z Holandii. Trunek szybko stał się symbolem miasta i był eksportowany do całej Europy. Brasserie Goldwasser to restauracja i muzeum smaku w jednym. Oprócz tradycyjnych dań kuchni gdańskiej, a oprócz baru tu można coś sobie zamówić do jedzenia? Bardzo smaczne jedzenie mamy. No, mamy schabowe, sznycle, cielęce, 3 rodzaje żółtek. Można tutaj poznać historię złotego likieru, który przez wieki był luksusowym prezentem dla królów i ambasadorów. Obok znajduje się Goldwasser Shop, gdzie nadal można kupić oryginalny likier z drobinkami 23-karatowego złota. Goldwasser to nie tylko nazwa napoju, lecz także symbol bogactwa, prestiżu i morskiej potęgi Gdańska. W czasach nowożytnych likier uważano za płynne złoto, mające przynosić zdrowie, pomyślność i długowieczność. W archiwach miasta zachowały się faktury dostaw likieru do Królewskiego Dworu w Warszawie. Do dziś Gdańsk jest jedynym miejscem na świecie, gdzie produkowany jest oryginalny Goldwasser na bazie tej samej receptury sprzed 400 lat. Dobry, to jest ten cały Goldwasser w Brazylii? Brasserie jak najbardziej, a cały Goldwasser jest 400 metrów stąd. I jeszcze bardzo polecam nasz drugi likier, ten pomarańczowy. Smakuje trochę jak Jägermeister, jest mniej słodki, ale bardziej czuć taką kandyzowaną pomarańcz w skórkach pomarańcznych. Tak. I butelka jest w bardzo dobrej cenie, bo kosztuje 88. Jest naprawdę rewelacyjna. Wszyscy goście mówią, że lepszy. Zielona Brama, Grünes Tor, powstała w latach 1564-1568 jako rezydencja królewska. Nazwa zielona prawdopodobnie pochodzi od barwy cegieł lub od sąsiedniego mostu pokrytego miedzią, która z czasem zieleniała. Projekt wykonał Reinier z Amsterdamu według wzorów niderlandzkich. Styl manieryzmu niderlandzkiego, ceglano-kamienna fasada z 4 arkadami przejazdowymi. Bogata dekoracja, kartusze herbowe, pilastry i rzeźby alegoryczne. Była częścią fortyfikacji miejskich, a zarazem reprezentacyjnym zakończeniem długiego targu od strony Motławy. Początkowo planowana jako pałac dla polskich królów, później mieściła wagi miejskie, sale wystawowe i galerie. Dziś stanowi oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku i przestrzeń wystaw czasowych. Ponoć Jan III Sobieski miał tu przygotowany apartament. Zielony most, po niemiecku Grüne Brücke, to najstarszy most przez Motławę, pierwotnie drewniany, wzmiankowany w XIV wieku. Wielokrotnie przebudowywany, w obecnym kształcie pochodzi z XIX wieku. Stanowił połączenie głównego miasta z wyspą Spichrzów i był częścią tzw. traktu wodnego. Dawniej most obronny i handlowy, przez który przewożono towary do spichlerzy. Dziś most pieszy i widokowy, będący jednym z najchętniej fotografowanych punktów Gdańska. Konstrukcja stalowa o klasycznej łukowej formie zastąpiła dawny drewniany most zwodzony. Most jest wkomponowany w panoramę Motławy zielony od koloru balustrad oraz od sąsiedniej zielonej bramy. W kulturze Gdańska zieleń oznaczała nadzieję, życie i odrodzenie. Żuraw Gdański to najstarszy zachowany dźwig portowy w Europie. Zbudowany w latach 1442-1444, był częścią fortyfikacji miejskich i jednocześnie urządzeniem przeładunkowym. Gotyk ceglany z elementami drewna. Konstrukcja ma 2 potężne cylindryczne bastiony flankujące centralną drewnianą część dźwigu. W średniowieczu służył do przeładunku towarów, głównie beczek z winem i przyprawami.
oraz do stawiania masztów na statkach. W czasie II wojny światowej został spalony, ale odbudowany w latach 50. jako symbol powojennego Gdańska. Dziś mieści on oddział Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. W XVII wieku żuraw obsługiwał ładunki o masie do 4 ton, rekordowo jak na tamte czasy. Brama Mariacka została zbudowana w 1484 roku jako część murów obronnych miasta, zamykając ulicę Mariacką od strony Motławy. Nazwa pochodzi od sąsiedztwa Bazyliki Mariackiej. Początkowo pełniła funkcję obronną i kontrolną, później gospodarczą i mieszkalną. Jest to gotyk flamandzki, ceglana fasada z ostrołukowym przejazdem, krenelarzem i wieżyczkami. Chroniła dostępu do miasta od strony portu i służyła jako punkt nadzoru nad handlem bursztynem i przeprawami. Obecnie jest obiektem zabytkowym stanowiącym malownicze zakończenie ulicy Mariackiej. Ulica Mariacka, po niemiecku Frauengasse, powstała w XIV wieku jako droga łącząca prezbiterium kościoła mariackiego z brzegiem Motławy. Początkowo była ulicą zamieszkiwaną przez rzemieślników, bursztynników i drobnych kupców. W XV wieku przedłużono ją do Bramy Mariackiej, dzięki czemu stała się jednym z głównych traktów łączących sakralną część miasta z portem. Zachowała typowy dla Gdańska układ, wąskie, wysokie kamienice z przedprożami, schodkami i balustradami ozdobionymi kamiennymi wazami i maskaronami. Domy reprezentują późny gotyk, renesans i barok. Wiele z nich ma autentyczne detale z dawnych epok. Podczas II wojny światowej, niemal całkowicie zniszczona, została odbudowana w latach 50. XX wieku według zachowanych planów i rysunków. Dziś to jedno z najbardziej urokliwych miejsc w Gdańsku, centrum artystów, bursztynników i małych galerii sztuki. Nazwa pochodzi od wezwania pobliskiego kościoła Najświętszej Maryi Panny. W średniowieczu nazywana była Platea Dominae Mariae, czyli ulica Pani Maryi. W 2010 roku UNESCO uznało Mariacką za jedno z najlepiej zachowanych średniowiecznych założeń ulicznych w Europie Północnej. Bazylika Mariacka to największy ceglany kościół Europy i jedna z najokazalszych świątyń gotyckich świata. Budowę rozpoczęto w 1343 roku z inicjatywy mistrza Heinricha Ungeradina, a zakończono w 1502 roku. Gotyk ceglany o potężnej bryle, długość 105 metrów, szerokość 66 metrów, wysokość wieży 78 metrów. Świątynia ma 26 filarów i 31 kaplic bocznych. Sklepienia gwiaździste i sieciowe nadają wnętrzu lekkości. Zachowały się oryginalne dzieła sztuki, między innymi piękna Madonna Gdańska z około 1420 roku i monumentalny zegar astronomiczny Hansa Düringera z XV wieku. Od 1572 do 1945 roku kościół był świątynią protestancką, po czym został przywrócony katolikom. W 1965 roku papież Paweł VI nadał mu tytuł Bazyliki Mniejszej. Podczas II wojny światowej
Budynek został poważnie uszkodzony, ale odbudowa przywróciła mu dawną świetność. Pełni funkcję kościoła parafialnego i konkatedralnej archidiecezji gdańskiej. Jest również miejscem koncertów organowych, uroczystości państwowych i spotkań ekumenicznych. Kościół bywa nazywany koroną Gdańska, dominuje nad panoramą miasta i symbolizuje jego duchową tożsamość. Zegar astronomiczny z 1470 roku wskazuje czas, fazy księżyca, znaki zodiaku i ruch planet. Wewnątrz znajduje się dzwon Gratia Dei z 1450 roku, który rozbrzmiewa tylko w najważniejsze święta. Z wieży bazyliki rozciąga się jeden z najpiękniejszych widoków na Gdańsk i Zatokę Gdańską. Mówi się, że kto wejdzie na wieżę i zobaczy morze w słońcu, zostanie tu na zawsze,